Nie musisz jechać daleko, żeby poczuć przygodę. Wystarczy opuścić Brno i ruszyć w świat zamków, skalnych przepaści i podziemnego świata. Czy wiesz, że niedaleko Brna znajduje się przepaść tak głęboka, że przez wieki ludzie wierzyli, iż prowadzi prosto do piekła? Albo że w jednym z tutejszych zamków gościł sam Winston Churchill? Masz ochotę na koncert w ruinach starego klasztoru, w którym podobno zamurowane zostały zbuntowane zakonnice? Co wspólnego z Morawami ma słynny malarz Alfons Mucha? W mniej niż godzinę z Brna dojedziecie też do morawskiego Krasu, gdzie woda i czas wyrzeźbiły komnaty ze skał, ukryte korytarze i tajemne przejścia. Wybierzemy się tam w rejs podziemną rzeką. W tym odcinku zabieramy Was w podróż przez tajemnice Moraw, tam gdzie historia, natura i legenda spotyka się tuż za bramą Brna. Morawski Krumlov, miasteczko położone nad rzeką Rokitną, a nazwa pochodzi od słowa krum, które oznacza po prostu serpentynę, bo rzeka Rokitna faktycznie wije się tutaj jak serpentyna dookoła miasteczka. Morawski Krumlov nie jest może aż tak znany, tak popularny jak czeski Krumlov, który jest przepięknym miasteczkiem i mam nadzieję, że kiedyś także powstanie z niego film. Ale także i tutaj można znaleźć sobie dość ciekawe zajęcie. Takim najważniejszym zabytkiem jest pałac, który kiedyś był średniowieczną gotycką warownią. Potem w XVI wieku został przebudowany na pałac renesansowy z krużgankami, takimi arkadami na 3 kondygnacjach. No a że wojna 30-letnia go nie oszczędzała, to został potem kolejny raz przebudowany, tym razem w stylu barokowym i miało to miejsce za czasów rodów Liechtensteinów. To, co jest największym zabytkiem tego zamku, to epopeja słowiańska Alfonsa Muchy. No bo Alfons Mucha właśnie z Morawami, z tymi terenami był związany. Zresztą urodził się na Morawach, mieszkał tutaj i był to najwybitniejszy malarz z secesji. Jego właśnie ta najsłynniejsze dzieło, epopeja słowiańska, 20 wielkoformatowych obrazów, które malował przez 18 lat i potem zupełnie bezpłatnie przekazał Pradze. Ale wróciły one do Morawskiego Krumlowa i dzisiaj właśnie tutaj w galerii możemy je oglądać. Do pałacu przynależy dość spory park, który jest popularnym miejscem do disc golfa. Już kilkakrotnie w Czechach widzieliśmy takie charakterystyczne koszyki z łańcuchami i szczerze powiedziawszy nie wiedziałam, do czego one służą. Zastanawiałam się, o co chodzi, a okazuje się, że właśnie one służą do disc golfa i tutaj jest dość popularna ta gra, bo widzimy sporo grupek, które właśnie w sobotni poranek ruszają się i sportowo spędzają czas właśnie tutaj w parku, grając w disc golfa. A jeśli szukacie pięknego widoku na całe miasteczko, na Morawski Krumlov, to zdecydowanie trzeba przyjechać na wzgórze nad miastem, gdzie stoi kaplica świętego Floriana. Jeśli nie możecie się zdecydować, czy wolicie zamki, czy pałace, to Dolni Kunice to jest miejsce zdecydowanie dla Was. To zespół zamkowo-pałacowy. Pierwotnie zamek powstał dla ochrony klasztoru żeńskiego, który miał swoją siedzibę u podnóża wzgórza zamkowego. Natomiast potem, po reformacji, przeszedł w prywatne ręce. Jego właścicielem stał się Jiří Żabka. Jak będziecie wchodzić do zamku, zobaczycie herb, więc nie trudno domyślić się, czyj był ten zamek. To właśnie on rozpoczął renesansową przebudowę, którą możemy zobaczyć do dnia dzisiejszego i wtedy właśnie zamek ten nabrał takiego wyglądu pałacowego. A jeśli chodzi o ważne osoby, które były właścicielami tego zamku, a które już możecie znać z różnych innych naszych filmów, jak na przykład z filmu o Mikulowie, to swego czasu ten zamek mieli w posiadaniu także Dietrichsteinowie, którzy nadali mu takiego barokowego sznytu. Zamek w Dolnych Kunicach powstał dla ochrony klasztoru. Ale jak powstał klasztor? W 1181 roku ufundował go Wilhelm.
morawski możnowładca. Wyobraźcie sobie, że tak sobie chłopak nagrabił w czasie wojny, że uznał, że w ramach zadośćuczynienia ufunduje właśnie klasztor dla sióstr Norbertanek. Jest to najstarszy żeński klasztor na całych Morawach. Co się stało później? W czasie wojen husyckich został spalony, potem odbudowany, ale najlepsza historia dotyczy już czasów reformacji, kiedy to ówczesny proboszcz klasztoru przeszedł na luteranizm i ożenił się jedną z sióstr zakonnych. W związku z tym siostry zostały wypędzone z tego klasztoru i za swoje nieczyste zachowanie ukarane. Jest nawet taka legenda, która mówi, że rzeźnicy z okolicznych miejscowości te siostry wybili i zamurowali w murach klasztoru, aczkolwiek to jest już mocno naciągana historia i podobno w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Ta jest, myślę, zdecydowanie naciągana. Czasem organizowane są tu koncerty i myślę sobie, że akustyka jest rewelacyjna, więc gdybym mogła, na pewno w takim koncercie wzięłabym udział, a samo zwiedzanie rewelacja. Warto tu przyjść, jedno z fajniejszych miejsc w okolicy, a jeśli jesteście zainteresowani zwiedzaniem innych zabytków, no to tutaj jeszcze dookoła możecie znaleźć klasztor albo synagogę żydowską. A bilet ile kosztuje? 100 koronek. Położona najbliżej miasta Brna atrakcja to sztuczne jezioro. Pomysł przedzielenia kanionu rzeki Swatka powyżej Bystrzycy tamą i zbudowania tutaj elektrowni wodnej pojawił się już na początku XX wieku, natomiast doczekał się realizacji dopiero w latach 1936-1940. I z tym miejscem związana jest pewna historia, która dotyczy czasów wojny. A mianowicie, podczas budowy zapory pod koniec lat 30. wmontowano w nią specjalne rurociągi, które w razie potrzeby miały umożliwić jej szybkie wysadzenie. Na początku II wojny światowej, kiedy Niemcy się o tym dowiedzieli, na wszelki wypadek, by zapobiec ewentualnemu sabotażowi, postanowili zabezpieczyć rurociągi przez zasypianie je piaskiem i zalanie cienką warstwą betonu. I wtedy do akcji wkracza Franciszek Sikula, czyli grażny opiekun zapory, który na własną odpowiedzialność kazał rurociągi wypełnić kamieniem łamanym i zalać grubą warstwą betonu, a Niemcy wykryli ten sabotaż dopiero w 1945 roku. I to właśnie dzięki niemu zapora została uratowana przez wysadzenie. Zamek w Weverzy powstał na przełomie XII i XIII wieku na skalistym cyplu u podnóża rzeki Swatki potoku Wewerka jako taka myśliwska rezydencja dla morawskich możnowładców. A już w połowie XIII wieku stała się jedną z ulubionych siedzib Przemysława II Ottokara, który władał właśnie tutaj na Morawach, ale zamek ten używał też jako więzienia dla zbuntowanych feudałów. Bardzo charakterystyczny dla Moraw jest burczak. I jak będziecie na Morawach na przełomie sierpnia, września, tak może nawet do początku października, to w różnych miejscach możecie znaleźć właśnie takie napisy burczak, burczak, burczak. Co to jest ten burczak? Burczak to, można powiedzieć, takie niedokończone wino. Zazwyczaj pije się go w plastikowych kubkach albo leją go właśnie do takich plastikowych butelek. I tutaj musicie uważać, bo jeśli chcielibyście sobie taki burczak kupić do domu, to zazwyczaj ono się szybko psuje i wytrzymuje bardzo, bardzo krótko. Poza tym to wino jeszcze ciągle fermentuje. W związku z tym możecie mieć wybuchową niespodziankę, więc nie zakręcajcie mocno takich butelek. A tutaj dostałam wyjątkowo burczak w kieliszku szklanym. No tak jak mówiłam, zazwyczaj to jest takie wino, które pije się na festynach, na takich imprezach związanych z winobraniem, a jest ono dość zdradliwe, dlatego, bo pije się to jak soczek i w ogóle smakuje jak sok winogronowy, ale niektóre burczaki mają takie smaki, które są zbliżone do soku jabłkowego czy gruszkowego nawet i jest bardzo podchwytliwe, bo taki soczek mało procent, a jednak jest zdradliwy. Jeśli chodzi o pierwszą fazę fermentacji, no to jest tak 1–2%, natomiast tak mniej więcej te burczaki mają 4%, może dochodzić nawet do 7%. W ostatniej fazie fermentacji zdarzają się i takie, które mają 10%, ale to jest raczej takie słabiutkie wino. No soczek, no po prostu soczek. Niektórzy się śmieją, że to wino dla dzieci. Coś w tym zdecydowanie jest.
I burczak to jest taki symbol przejścia z lata w jesień. Mówi się, że właśnie picie burczaku przechodzi od głowy aż po stopy i oczyszcza żyły, więc koniecznie trzeba się tego burczaku napić, jak się jest na Morawach. Niektórzy mówią, że burczak to jest coś takiego jak Beaujolais. Natomiast nie do końca, dlatego, bo Beaujolais to jest po prostu młode wino i we Francji faktycznie świętuje się święto młodego wina, ale to przypada dopiero na listopad. Natomiast o burczaku można byłoby powiedzieć, że to jest takie wino niedokończone, więc to nie do końca jest Beaujolais. Na zdrowiczku. Na zamku jest gospoda, oczywiście winoteka, ale jest też taka restauracja, bardziej bar Winston. Dlaczego Winston? Ano dlatego, że udokumentowano, że 3 razy na zamku we Verzy przybywał Winston Churchill. Four to 6 weeks later. W samym sercu morawskiego krasu, jeśli będziecie mieli ochotę na spacer wśród wapiennych skał, fajnych lasów i ciekawa krótka traska, to bardzo polecamy Wam wycieczkę, krótki spacer na zamek Nowych Rat. Jest to zamek, który powstał na ruinach Starego Zamku. Stary zamek powstał pewnie gdzieś w okolicach końca XIII, początku XIV wieku, maksymalnie do połowy XIV wieku, ale dokładnie nie wiadomo. I na jego ruinach, wykorzystując też kamienie, które były korzystane do budowy tego pierwszego zamku, w 1493 roku, jeśli wierzyć też tej dacie, która jest nad bramą, został ukończony nowy zamek. Nie zagłębiając się jakoś bardzo w jego historię, może warto tylko wspomnieć, że w pewnym momencie przeszedł w ręce rodu Liechtensteinów i warto wspomnieć też o jednym incydencie, który miał miejsce w trakcie wojny 30-letniej. Przez długi czas opierał się jakimś walkom, ale wtedy, kiedy Szwedzi zaatakowali Brno, przypomnieli sobie także i o tym zamku tutaj w Nowym Hradzie. I jeśli chodzi o jego zdobycie, to są 2 legendy. Jedna mówi, że strażnicy zamku zamiast go pilnować, grali w kości i pili wino i tym sposobem oblężenie zamku przyszło Szwedom tak. Druga wersja mówi, że zdradził pewien ołomuniecki mieszkaniec, który po prostu wpuścił Szwedów do zamków. Tak czy siak, faktycznie w tamtym czasie Szwedzi przejęli zamek. Spacer z Adamowa był tutaj bardzo przyjemny, ale do zamku niestety nie wejdziemy, bo pomimo tego, że sprawdzaliśmy godziny otwarcia zamku jeszcze dzisiaj na stronie internetowej, no to nie wiedzieć, czemu zamek jest niedostępny dla zwiedzających. Brama jest zamknięta i nie możemy wejść do środka, więc to jest chyba taka ruletka. Więc czy Wam się uda, czy nie, dajcie znać w komentarzach. Górny Mostek, zaraz obok chaty Macocha, to miejsce, gdzie każdy z Was może spojrzeć w przepaść. Która kiedyś była jaskinią, a po zawaleniu się stropu powstała właśnie słynna przepaść Macochy. Dlaczego Macochy? Każdy mieszkaniec tego regionu zna legendę o kobiecie, która wyszła za mąż za wdowca, który miał synka. Na początku była dobra, troskliwa, natomiast kiedy urodziła własne dziecko, uznała, że pozbędzie się pasierba, żeby całość majątku przypadła jej dziecku. Zabrała więc chłopca tutaj, w te okolice morawskiego krasu i pchnęła go w przepaść. Chłopiec jednak zahaczył się o karzenie i został uratowany przez ludzi z wioski. No i kiedy wszystko wyszło na jaw, to Macocha, żeby ukryć swoje winy, rzuciła się sama w tą przepaść, dokładnie w tym miejscu, z którego próbowała zepchnąć chłopca. Wersji legendy jest kilka, natomiast zawsze kończy się tym samym. Macocha popełnia samobójstwo, a skok jest symbolem pewnego oczyszczenia z win. Morawski Kras jest miejscem absolutnie niezwykłym. Musicie sobie wyobrazić, że jest tutaj ponad 1000 jaskiń.
I tylko tak naprawdę kilka z nich jest udostępnionych dla zwiedzających. Są oczywiście ogromne jaskinie, ale są też takie całkiem małe. Natomiast takim absolutnym hitem, jeśli chodzi na przykład o sprzedaż biletów, są jaskinie Punkwy. I zdecydowanie uważam, że warto je zobaczyć, bo to prawdziwy cud natury. Wchodzicie sobie na początku do takich właśnie jaskiniowych komnat, gdzie są stalaktyty, stalagnaty, stalagmity, piękne formacje skalne, takie firanki, które naprawdę kształtem przypominają przeróżne rzeźby, które stworzyła natura przez miliony albo i nawet miliardy lat, a zwiedzanie kończy się rejsem wodami właśnie rzeki Punkwy. Będziecie sobie płynąć taką łódeczką z napędem elektrycznym i tutaj taki tip dla zwiedzających, że warto ustawić się na przodzie, jak wyjdziecie już z przepaści Macochy, bo te łódeczki przypływają sukcesywnie, więc ci, którzy będą na początku, wsiądą do pierwszej łódki, a reszta będzie musiała czekać. To, co robi też niesamowite wrażenie, to miejsce, w którym tak naprawdę właśnie jesteście na dnie przepaści Macocha. I wydaje się, że to jest takie naprawdę absolutnie malutkie jeziorko, a tu okazuje się, że to jeziorko jest bardzo, bardzo głębokie, połączone właśnie też takimi korytarzami skalnymi z wodami rzeki Punkwy i robi to naprawdę niesamowite wrażenie, bo przepaść Macocha jest najpotężniejszą właśnie taką przepaścią, ale nie najgłębszą, no bo najgłębszą widzieliście już w innym naszym filmie właśnie z Moraw. Kolejny tip, który muszę Wam dać, to koniecznie zamawiajcie bilety przez internet, bo jeśli przyjedziecie tutaj, to może się okazać, że bilety na dany dzień są wyprzedane i niestety nie wejdziecie do tej jaskini. Oczywiście wtedy zostają inne jaskinie, które są mniej popularne, jak na przykład jaskinia Katarzyny czy jaskinia Balcerka, ale myślę, że jednak zdecydowanie warto zobaczyć właśnie tą. Najbliżej jaskini Punkwy znajdziecie też jaskinię Katarzynki i zdecydowanie polecamy Wam, żeby ją zobaczyć, bo jest to jaskinia, która ma najbardziej rozległą komorę w całej Republice Czeskiej. I można powiedzieć, że jest to świetna taka sala koncertowa, bo naprawdę odbywają się tam koncerty. Ma 100 metrów długości, 40 metrów szerokości i 20 metrów wysokości. I naprawdę fantastyczną akustykę i pomieści nawet 500 osób, więc szczerze powiedziawszy, jak się wchodzi tam, to obstawiałam, że to jakieś 200-300, a pani przewodnik powiedziała, że między 500 a 600 osób wejdzie na taki koncert. I tak jak powiedziałam, akustyka jest naprawdę świetna. Dlaczego jaskinia Katarzynki? Dlatego, że Katarzynka to była mała pasterka, która w poszukiwaniu swojej zagubionej owieczki właśnie weszła do tej jaskini, a że jaskinia nie była oświetlona tak jak teraz, no to zgubiła się w ciemności i nigdy z niej nie wróciła. To, co jest jeszcze bardzo, bardzo szczególnego w tej jaskini, to specyficzne formy naciekowe, stalagmity i stalagnaty, które przypominają taki bambusowy lasek. Oczywiście takich form naciekowych tam różnych jest cała masa i wystarczy, że użyjecie tylko swojej wyobraźni, a zobaczycie naprawdę przeróżne rzeczy tam, ale taka najbardziej jeszcze charakterystyczna, oprócz właśnie tego bambusowego lasku, to postać czarownicy. Mówi się, że Blańsko to taka brama morawskiego krasu i faktycznie muszę Wam powiedzieć, że to jest dobra baza wypadowa do zwiedzania okolicznych jaskiń. My właśnie tutaj zdecydowaliśmy się na nocleg, wieczorem poszliśmy sobie na kręgle, rano na bardzo dobre śniadanie. Zresztą jeśli chodzi o Pineskę, do dobrego śniadania, no to zaznaczymy Wam na mapie, bo nie nagrywaliśmy, ale myślę, że zdecydowanie warto polecić to miejsce. A jeśli chodzi o takie rzeczy, które warto zobaczyć w Blańsku, to myślę, że warto zatrzymać się przy drewnianym husyckim kościółku, który właśnie widzicie za mną. Ten kościół ma bardzo ciekawą historię, dlatego, bo nie stał on w Blańsku od samego początku. Został wybudowany na granicy Rusi Zakarpackiej i Rumunii. Jego budowa trwała prawie 40 lat, od 1601 do 1640 roku, a to dlatego, że podczas jego budowy, podczas zarazy wymarła w zasadzie cała wieś, a kościół czekał na podobne zasiedlenie i w 1936 roku przeniesiono go właśnie tutaj do Blańska. Kościół husycki i może przy tej okazji warto powiedzieć kilka słów w ogóle o husytach, którzy swoją nazwę wzięli od reformatora, przywódcy Jana Husa. Kim on był? W XV wieku próbował zreformować Kościół, czyli znacznie wcześniej niż Marcin Luter, o którym każdy z nas uczył się w szkole.
Sprzeciwiał się on pewnym nadużyciom ze strony kapłaństwa i domagał się komunii pod dwiema postaciami chleba i wina dla wszystkich wierzących. Skończył marnie, bo został spalony na stosie. Rocznica jego spalenia to jedno z największych świąt w Czechach i dzień wolny od pracy. Przy tej okazji może Wam powiem trochę na temat w ogóle religijności Czechów, bo Czechy uchodzą jako kraj mocno ateistyczny, mocno zlaicyzowany i z jednej strony to jest faktycznie prawda. Dużo osób deklaruje się tutaj jako ateiści, ale z kolei te osoby, które deklarują się jako wierzące, niezależnie czy chrześcijanie, katolicy, rzymskokatolicy, grekokatolicy, ewangelicy, to faktycznie do tego kościoła chodzą. Nie tak jak w Polsce, że 70% deklaruje się jako katolicy, a do kościoła z tych 70 chodzi 30. Tutaj jeśli ktoś mówi, że wierzy, to wierzy i faktycznie stara się żyć według zasad tej wiary, którą deklaruje. A co do deklaracji, to nie wiem, czy wiecie, w Czechach mieszka aż 20 000 rycerzy Jedi. To aż 4 razy więcej niż muzułmanów. I skąd to wynika, że to jest aż 20 000 rycerzy Jedi? Przy ostatnim spisie powszechnym Czesi w ten sposób trochę buntowali się w ogóle przeciwko pytaniom o wiarę, pytaniom o religię. Oni uważają, że to jest prywatna sprawa każdego z nas, w co wierzy, jak wierzy i co robi i po prostu nie należy się do tego wtrącać. Ostatnia jaskinia, którą dzisiaj zwiedzamy, to jaskinia Balcarka, ale nie ostatnia na Morawskim Krasie, bo są jeszcze dwie, ale te zostawiamy sobie na inną okazję. Już nie będzie ich w naszym filmie, żebyście za długo nie musieli na niego czekać, ale jeśli zwiedzacie pozostałe dwie, to dajcie nam znać, jak Wam się podobało. Jeśli chodzi o tą jaskinię Balcarka, ona jest najkrótsza, bo trasa ma 650 metrów, ale pomimo tego, że jest najkrótsza, to wcale nie zwiedza się jej najszybciej, bo korytarze są bardzo wąskie i zdecydowanie nie jest to miejsce dla osób, które cierpią na klaustrofobię, ale naprawdę ona robi wrażenie. Są takie duże kominy, rotundy, jest właśnie wąsko, wysoko i co ciekawe ma zupełnie inną taką warstwę naciekową w porównaniu do tych jaskiń, które widzieliśmy wcześniej. I to jest niesamowite, że to jest 4 km w linii prostej. Jedzie się wprawdzie trochę dłużej, bo z 15 minut, bo trzeba to objechać dookoła, ale każda z tych jaskiń jest zdecydowanie inna, więc jeśli tylko będziecie mieli czas, to jak najbardziej polecamy, żeby zobaczyć także tą jaskinię. Jeszcze mała rada dla tych, którzy będą chcieli zwiedzać jaskinię. Sprawdzajcie sobie, o której są wejścia do poszczególnych jaskiń bezpośrednio na stronie internetowej, bo Google może Was wyprowadzić w pole. Na przykład dzisiaj teoretycznie na Google jest informacja, że jaskinia Balcarka jest czynna do godziny 16, ale ostatnie wejście było o 13:40, na które my na szczęście się załapaliśmy. Także nie Google, tylko bezpośrednie strony. Można też kupić bilety online, więc to jest też fajna opcja. I pamiętajcie, że na przykład jaskinia Katarzyny nie jest czynna przez cały rok, bo mieszkają tam nietoperze. Więc w okresie hibernacji jest okres ochronny dla nietoperzy i wejścia do jaskini nie ma. W dzisiejszym odcinku to już koniec. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do odwiedzenia okolic Brna, bo naprawdę atrakcji jest tutaj co niemiara i można sobie zaplanować naprawdę bardzo fajnych kilka dni. Jeśli chodzi o nasze odcinki z Moraw, to nie zapominajcie, że mamy już sporo na kanale. Kochamy Morawy i uważamy, że zawsze jest dobra pora, żeby tutaj przyjechać, skosztować czeskiej kuchni, czeskiego piwa, czeskiego wina i przede wszystkim cieszyć się tą wspaniałą naturą, którą tutaj mamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.